Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, everyone. I hope that you are doing very well today, and I hope that this Monday has started wonderfully today for you. And you had a good weekend as well, and got some rest, did some stuff, and are feeling ready to go. Ready to go this week, ready to learn, to work, and to spend some time doing productive things. So, how is everyone? Excuse me, I don't know what's going on with my voice. I am very well. I had a good weekend this week. Let me think what I did. Well, not much, I think. I went for some drinks on Friday, and then Saturday and Sunday I spent at home. Saturday the weather was very nice, it was beautiful, and we decided to go to the beach. And it turned out that it was very windy at the beach. So we stayed maybe, I don't know, half an hour, and then we went back home. And I made a chłodnik, which I really like, and we had chłodnik for dinner. And yesterday and on Saturday as well, in the evening, we watched Stranger Things. I don't know if you watch Stranger Things. I've seen a couple of, I've seen all the seasons. I loved the first season and I thought it was very good, but then the fourth season, that is the new season, is very boring. And if you haven't seen it yet and you want to see it, you can be prepared to be bored. It's not very exciting, and I think it's the first episodes are okay. They're quite good, but then the last episode is very long. I don't know, and it's just, I didn't think it was very good. Although I love the TV show, I love the characters, I love the plot and everything, but the first season is very disappointing, I must say. Good morning, Pav. It is very nice to meet you in our group again. Yes, you too. Monica says, I love Stranger Things. Have you seen the new season, Monica? I wonder if you have and if you liked it. Good morning to you, Anna, too. Good morning. I was a little bit disappointed. I went to bed late yesterday. I always go to bed late on Sunday. I just cannot really, because I feel like I'm wasting my time in a way, you know? Do you have that too? I feel like I want to stretch the Sunday a little bit more, so I usually watch movies on Sunday evenings. And I like it, and then I have some snacks and things, and it's always, it's nice, but I think it's a little bit too late. Maybe I should change that. Good morning, Agnieszka and Blanca and Daria. Good morning to you. How are you? How are you doing? So, that would be it for me. And this week, my dear, what is this week? This week is a big week for me because, first of all, on the 1st of June is Children's Day, right? So everyone loves Children's Day, and I hope that you too. And on the 2nd of June is my birthday. I'm not really, I kind of know what I'm going to do. I'm going to have a day off, and hopefully I'm going to enjoy the day. And on the 5th of June, I am going away on holiday. So for me, it is a nice week this week. Good morning, Julia. Good morning. So I'm very excited. It's nice to start this Monday with you. It's nice to start the week with you too. It's a nice start to the week, and you always make me smile, and
I am always happy to start the Monday from our breakfast. So it's even better that we are doing this today. So everyone, today we are going to talk about 5 things to do instead of scrolling on your phone. Thank you, Pav. Happy birthday to you. Thank you very much. So 5 rzeczy, dzisiaj będziemy się uczyć o 5 rzeczach, które można robić zamiast skrolowania telefonu, moi drodzy. Więc temat bardzo fajny, dlatego że jak się mówi po angielsku, kill 2 birds with one stone, czyli zabijamy 2 ptaki jednym kamieniem i robimy 2 rzeczy w cenie jednego albo odwrotnie. Czyli uczymy się nowych słów, uczymy się gramatyki, ale też rozmawiamy o tym, jak spędzać czas. Tak? Bo obecnie wiadomo jak jest, zresztą zaraz sobie o tym porozmawiamy, więc dobrze jeszcze się dowiedzieć, co innego możemy robić, niż siedzieć w internecie cały czas. Okay? Chciałabym Wam przypomnieć, że są zapisy na happy hour. Jutro spotykamy się na happy hour i to są ostatnie momenty, kiedy się można na happy hour zapisać. Happy hour to jest webinar, który jest to jest webinar, gdzie uczymy faktycznie angielskiego. To nie jest webinar taki teoretyczny, jak czegoś się nauczyć, tylko naprawdę uczymy się pewnych rzeczy. Ten webinar jutrzejszy jest webinarem dla osób początkujących lub osób, które chcą sobie odświeżyć pewne informacje. Dotyczy on 4 czasów, czyli present continuous, present simple, past simple i future simple, czyli 4 podstawowe czasy. I będziemy się uczyć teorii, całej teorii, przejdziemy przez całą teorię, jak używać. Będziemy mieć ćwiczenia takie na żywo, gdzie będziecie mogli sobie odpowiedzieć na pytania, przeróżne zadania będą do tego i tak dalej. I po webinarze jest interaktywna praca domowa. Jak byliście kiedyś na Chit Chat Challenge, na takim wyzwaniu, może nie wszyscy byli, ale to jest właśnie na tej samej zasadzie. Widzicie mnie na ekranie, ja Wam zadaję pytania, Wy musicie tą odpowiedź nagrać i ja tą odpowiedź Wam poprawiam. Więc to jest jako zadanie domowe, żeby podsumować całą wiedzę, którą zdobyliście. Dodatkowo dostajecie cały PDF, slajdy z lekcji, nagranie z lekcji. Dostajecie również linki do materiałów, które Wam jeszcze pomogą przygotować się do webinaru i również odświeżyć wszystkie informacje po webinarze. Także jeżeli jesteście na wysokim poziomie, to być może i będzie to niezbyt dobry webinar, ale dla tych, którzy są troszeczkę niżej i mają problemy z zapamiętaniem czasów, chcieliby sobie odświeżyć lub zaczynają naprawdę od niższego poziomu, to jest to webinar idealny, naprawdę idealny webinar o gramatyce. Także wrzuciłam link do komentarza. Webinar kosztuje 50 zł i macie dostęp do nagrania przez cały czas. Nie musicie być na żywo, jeżeli macie jakieś inne plany, wiadomo. Nie musicie być na żywo, fajnie jest być na żywo, bo wtedy wiadomo możecie tak naprawdę wchodzić w interakcję i ze mną i z innymi uczestnikami webinaru. Natomiast oczywiście nie jest to obowiązkowe i możecie sobie webinar później odsłuchać, obejrzeć jeszcze raz, czy jak będziecie chcieli sobie tam poodświeżać informacje, to też możecie sobie wejść i obejrzeć jeszcze raz, że tak powiem. Dobra. So let's start. Okay, so I want to know first, how much time do you spend on social media per day? Or maybe not on social media, but on the internet. How much time do you spend on social media per day?
more or less, okay? It doesn't have to be. Agnieszka says too much. Yes, we are all guilty of that, right? It is too much. I spent a lot of time on social media. I am trying to reduce it, but I do spend a lot of time. I find Instagram to be my relaxing time, and I think that's wrong. I don't think that's what it should be. Okay, I really think that I should quit social media and do something else. But I do spend a lot of time on social media. It's also because it's my work. But yeah, sometimes people use social media to learn something, and I think that's good. You know, if you are developing yourself or it's your work, you know, if it's your work, what can you do, right? If you are a social media manager, for example, and you have to spend 7 to 8 hours on social media, you know, what can you do? But in your free time, it's not always good. Anna said, I spent 3 hours. I spent, I think, 3-4 hours too. Kasia also says too much. Pav also says 3 hours. Monica said over 10 hours. Wow. Katarzyna says more than enough. So we all spend too much time on our phones, for sure. So this I think this lesson will be very good for everyone. And I think everyone will benefit from this lesson, for sure. Okay, so so today we have an article by Jerry Rumor. I don't know who he is, but it doesn't matter. So I found it on Medium. Medium is a very good website if you like reading, because many people from all over internet write articles there, and you know there are different articles about politics, about exercising, about health, anything you can think of. So good. Maybe if you want to sign up, I am signed up to it. I sometimes read it, but I also use it for things like here, for some ideas to give me to maybe do at webinars, lessons, and so on. I don't know. I think it's a nice website. So first we are going to listen. So I read, you listen, twice as always, okay? Richard Branson said, don't become a slave to technology. Manage your phone, don't let it manage you. Stop being glued to your phone. Here are things to do instead. 1. Learn new skills. Most people claim they don't have enough time to learn new things. That's just an excuse. The problem is not lack of time, it's lack of time management. Trade 30 minutes of phone time for 30 minutes of learning new skills. Number 2, watch a documentary. It helps you understand the world a little bit better and broaden your horizons. Number 3, build an online income stream. Stop consuming content. Start creating it. Sell your products or give advice or provide services. Number 4, read books. If you read 15 pages per day, you'd finish roughly 27 books per year. And number 5, listen to a podcast. Use your smartphone to make you smarter. Listening to a podcast can be combined with other activities such as walking outside. Good morning, Doris. Okay, so one more time. Richard Branson said, don't become a slave to technology. Manage your phone, don't let it manage you. Stop being glued to your phone. Here are things to do instead. Number 1, learn new skills. Most people claim they don't have enough time to learn new things. That's just an excuse.
The problem is not lack of time, it's lack of time management. Trade 30 minutes of phone time for 30 minutes of learning new skills. Watch a documentary. It helps you understand the world a little bit better and broadens your horizons. Build an online income stream. Stop consuming content, start creating it. Sell your products or give advice or provide services. Number 4, read books. If you read 15 pages per day, you'd finish roughly 27 books per year. 5, listen to a podcast. Use your smartphone to make you smarter. Listening to a podcast can be combined with other activities such as walking outside. Okay, so let's read this together. On the screen you have the text. Okay, so let's where I'm going with this. Okay, so Richard Branson said, don't become a slave to technology. Manage your phone, don't let it manage you. Stop being glued to your phone. Here are things to do instead. Number 1, learn new skills. Most people claim they don't have enough time to learn new things. That's just an excuse. The problem is not lack of time, it's lack of time management. Trade 30 minutes of phone time for 30 minutes of learning new skills. Watch a documentary. It helps you understand the world a little better and broadens your horizons. Number 3, build an online income stream. Stop consuming content, start creating it. Sell your products or give advice or provide services. Number 4, read books. If you read 15 pages per day, you'd finish roughly 27 books per year. Listen to a podcast. Use your smartphone to make you smarter. Listening to a podcast can be combined with other activities such as walking outside. So let's have a look at our vocabulary. Okay, so the first one is to be a slave to something. To be a slave to something means to be a servant for something else or someone else. So in Polish we say być czegoś niewolnikiem. Zauważmy, jak jest to wyrażenie skonstruowane. Ok, slave to jest niewolnik. Jeżeli jesteśmy niewolnikiem czegoś, to mówimy I am a slave to. Okay? Pamiętajmy o tym słowie to. Jeżeli ktoś lubi Britney Spears, jak tutaj są fani Britney Spears, to Britney Spears ma taką piosenkę I am a slave to you, czyli jestem twoją niewolnicą. I ma bardzo sexy do tego teledysk. Next one. And the example from the text is don't be a slave to your phone. Okay, so stop being a slave to your phone. To manage is a very good word. And to manage is to organize something, or maybe to be a boss to something. Okay, in Polish we say zarządzać, and the example is don't let your phone manage you. So this means don't allow the phone to manage you. Okay, you should manage your phone, not your phone should manage you. Next one, a good expression, to be glued to something or someone, could be also. To be glued, you probably know the word glue, clay, but here we have to be glued, to be stuck to something, unable to do something else. So, in Polish, być przyklejonym do czegoś. So we can be glued to our phones all the time, right, scrolling like crazy, or we can be glued to the TV screen, right? But we can also be glued to a person,
right? Your children may be glued to you all the time, so they just like hanging from your shoulders all the time. Next one is a lack of something. So not enough of something. We had this word before. In Polish we say brak czegoś. Many people complain about lack of time. So if they don't have enough time, they say it's a lack of time. To trade is to sell or exchange something and get money for it or something else, right? We can exchange or sell things. And in Polish it is handlować. Trade 30 minutes of your phone time for 30 minutes of doing something else. So you can basically exchange that time that you spend on your phone for a different activity. So you can do something else. To broaden horizons, to see more and to know more. In Polish, poszerzyć horyzonty. Documentaries broaden your horizons. To consume content is to read or watch things on TV online, czyli konsumować treści. Consume, konsumować, very easy. Content, in Polish we also say content now. Po polsku też już teraz zaczynamy mówić content, szczególnie w środowisku marketingowym mówimy zamiast treści, mówimy content. I konsumować, my konsumujemy content, my konsumujemy treści. So many people only consume content. To make someone smarter is to do something so the other person becomes smarter, czyli uczynić kogoś mądrzejszym. Your phone can make you smarter, czyli Twój telefon może sprawić, że będziesz mądrzejszy. To jest taka konstrukcja z make, która, kiedy sprawiamy, że ktoś robi się jakiś, albo sprawiamy, że ktoś coś robi, to mówimy właśnie, używamy słowa make. He made me do it, na przykład, jest takie zdanie, he made me do it, czyli on mnie do tego zmusił jakby, sprawił, że ja to zrobiłem. Okay, and the last one is to be combined with. It is to be mixed with. Być zmieszanym lub połączony z czymś. Your walking can be combined with listening to podcasts. Okay? To be combined with. Tam mamy czasownik to be i combine ma końcówkę d. You walking can be combined with listening to podcasts. We will come back to these. Za chwilę wrócimy do tego tekstu. Jeszcze chwila na gramatykę. W tym tekście pojawiło się zdanie z drugim trybem warunkowym. Tryb drugi warunkowy jest prosty. Używamy go do sytuacji takich, gdyby coś było teraz, czyli odnosimy się do teraźniejszości i gdybamy sobie o tej teraźniejszości. Gdybyś coś tam zrobił, to by coś tam innego, tak? Gdybym była wysoka, to bym była modelką, na przykład, tak? Gdybym miała tyłek jak Beyoncé, to bym tańczyła u niej na koncertach, na scenie na przykład, tak? Więc gdybamy o teraźniejszości. I w tym artykule pojawiło się zdanie: If you read 15 pages per day, you'd finish roughly 27 books per year. Czyli gdybyś czytał 15 stron dziennie, skończyłbyś tak roughly, to jest na około, tak mniej więcej, 27 książek rocznie, moi drodzy. Nie wiem, jak ktoś tam sobie to wyliczył, bo książki przecież mają różne długości, no ale pewnie tam jakąś średnią z tego wyciągną. Ok, czyli mamy, moi drodzy, jeszcze na co zwracam uwagę tutaj. Czasownik read. Okay? Czasownik read jest czasownikiem nieregularnym. Jeżeli macie problemy z czasownikami nieregularnymi, to polecam się zapisać na nasz webinar Happy Hour, bo dostaniecie, oprócz tego, że tam PDF, to dostaniecie jeszcze listę czasowników nieregularnych, które są ułożone tak, że będzie Wam się o wiele łatwiej ich uczyć.
To jest taki sposób, który znalazłam, nie jest moim sposobem, znalazłam gdzieś tam w internecie i chcę się z Wami tym podzielić. Są naprawdę fajnie ułożone czasowniki w taki sposób, że Wam to naprawdę wejdzie do głowy po prostu bardzo, bardzo łatwo. Czyli tutaj mamy czasownik, który jest czasownikiem nieregularnym i czasownik read jest takim czasownikiem śmiesznym, że trzeba wiedzieć, jaki jest kontekst danego zdania, żeby wiedzieć, jak to słowo przeczytać. Bo możemy je przeczytać jako read, a możemy też przeczytać jako read. Więc być może się tak zdarzyć i też być może u osób, które dobrze znają angielski, i też u native'ów może się to zdarzyć, że przeczytają to zdanie i przeczytają go jako read i będą musieli wrócić do początku, żeby się poprawić, bo tak naprawdę dopiero w drugiej części zdania widzimy, że jest to drugi tryb warunkowy i nie czytamy jako read, a czytamy jako read. Okay? Może się zdarzyć, każdy popełnia błędy, ale w tym przypadku mamy drugą część zdania, która nam wskazuje na to, że jednak jest to drugi tryb warunkowy. Kolejny przykład to if you spent less time on your phone, you'd be smarter. Okay? Czyli jeżeli spędzałbyś mniej czasu na telefonie, to byłbyś mądrzejszy. If you spent, czyli czas przeszły, i you'd be smarter, czyli you would be smarter. Tutaj tak samo mamy skrót od you would. I drugi czas warunkowy tryb warunkowy składa się z osoby, czasu przeszłego, czyli mamy spent i read w tych dwóch przykładach. I druga część zdania, czyli znowu mamy najprawdopodobniej jakąś osobę, would i czasownik w formie podstawowej. If you spent less time on your phone, you'd be smarter. If I had an ass like Beyoncé, I would be famous. Okay? I hope this is clear. Let's have a look again at our text. Okay? So, don't become Richard Branson. Okay, he's very famous. I'm sure that you know. He created Virgin Galactic and Virgin Airlines and whatnot. He's very rich. Don't become a slave to technology. Manage your phone, don't let it manage you. Okay, manage mamy zarządzać, tak? Czyli zarządzaj swoim telefonem. Nie pozwól, aby ten telefon zarządzał tobą. Stop being glued to your phone, czyli przestań być ciągle przyklejonym do telefonu. Here are things you can do. Learn new skills. Most people claim they don't have enough time to learn new things. That's just an excuse. The problem is not lack of time, it's lack of time management. Czyli problemem nie jest brak czasu, lack of time. Problemem jest it's lack of time management. Time management, czyli zarządzanie czasem. To jest problem, tak? Przepraszam, ciągle mi się przesuwa. It's lack of time, czyli lack of time management, czyli to jest problem. Trade 30 minutes of phone time for 30 minutes of learning new skills. Czyli zhandlujmy, tak? Albo zhandluj te 30 minut Twojego czasu, który spędzasz na telefonie, na 30 minut uczenia się czegoś nowego, na przykład uczenia się angielskiego, moi drodzy. Tak, oczywiście. Watch a documentary. It helps you understand the world a little better and broadens your horizons. Czyli takie dokumenty w telewizji poszerzają nasze horyzonty. Broadens your horizons. Yeah, you have Netflix. Everyone has Netflix. We can watch documentaries. Build an online income stream. Tutaj tego nie mieliśmy. Nie zwracałam na to uwagi, ale mogłam to dodać tak naprawdę. Build an online income stream. Income stream to jest income, to jest przychód, stream to jest źródło, można powiedzieć, tak, jakieś źródło dochodu. Zbuduj źródło dochodu online. So stop consuming your content. Pamiętajmy, consume content, czyli konsumowanie treści. Start creating it, czyli zacznij budować jakiś content.
Sell your products or give advice or provide services. Read books. If you read 15 minutes per day, you'd finish roughly 27 books per year. We had this before, tak? Czyli czytamy 15. Gdybyśmy czytali 15 stron, to byśmy skończyli 27 książek rocznie. Listen to a podcast. Use your smartphone to make you smarter. Czyli użyj swojego telefonu po to, aby sprawił, że zmądrzejesz, tak? Smartfon, my mówimy, mamy smartfony, tak też używamy tego słowa. Make you smarter, czyli sprawić, że będziesz mądrzejszy. Listening to a podcast can be combined with, czyli zmieszany z czymś, połączony z czymś, other activities, such as walking outside. Czyli możemy to połączyć na przykład z chodzeniem, ze spacerowaniem na zewnątrz. Okay. What did Monica say? After you read the article, I feel a little bit better because most of the time I spend on my smartphone. It's been used for listening to podcasts, love about food, learning English, watching biographical movies about Tina Turner recently. Yeah, so you know, being on your phone is not all bad, right? It's not all bad. It can be good. It can, you know, now you are on your smartphones maybe, or maybe on your computers. You're using social media, but you're learning something. So that's good, right? It's not all bad. So if you watch movie, documentaries, if you learn from it, if you listen to podcasts, you're developing yourself. I think that's not all bad. Of course, we can use our phones for entertainment, and that's also not bad. If we use it only a little bit for just scrolling 5 minutes, that's okay. But if it's 3 hours, 4 hours, you know, that is a problem, for sure. Okay, so let's have a look at our quiz. Okay. What is the correct answer? Marzena says, hello, I have been late because I was jogging. Oh, I hope you had a good run, Marzena. Okay, so I am a slave to technology. I can't stop scrolling on my phone. A, with, B, off, and C, to. What is the answer? Put your answers in the comments. Okay. Pav and Agnieszka were first, Monika and Katarzyna. Okay, so here it's a tricky one because the right answer is C. I am a slave to technology. Pamiętajmy, jeżeli jesteśmy czyimś lub czegoś niewolnikiem, to mówimy to. Jeszcze raz polecam piosenkę Britney Spears. Jeżeli lubicie taką muzykę, jeżeli lubicie Britney, albo lubicie muzykę generalnie, to polecam. Zawsze jest dobrze uczyć się z muzyką, jeżeli lubicie, bo nie wszyscy lubią, ale jeżeli jest piosenka, która Wam utknie w głowie, ja na przykład jak zobaczyłam w tym artykule to wyrażenie i stwierdziłam, podam Wam to wyrażenie, to od razu słyszałam w głowie piosenkę Britney. I dobrze jest później ratować się dodatkowo czymś takim, żeby sobie pewne rzeczy zapamiętać. Polecam Wam I am a slave to you. Wysłuchać sobie, będziecie na pewno już zapamiętacie do końca. Okay, good. Next one. Sandy can't something properly. She is so disorganized. Manage with her time. Manage her time. Manage of her time. Okay? What do you think? Manage with her time, manage her time, manage of her time. Let me know in the comments. Przy okazji, moi drodzy, jak już jesteśmy, klikamy i różne rzeczy robimy, no to poproszę o kciuki w górę, o serducha, jak zawsze. Dajcie znać, że wszystko jest ok, że Wam się podoba, że jesteście tutaj, uśmiechacie się, jest poniedziałek, wiem, nie wszyscy lubią, ale dlaczego nie dać komuś dużo miłości? Thank you so much. Okay, so Marzena, Agnieszka, Katarzyna said B. Very good. And Anna, I'm sorry, but that's not correct. Barbara is here too. Welcome. So, this one is, and Isabella, good morning. This one is manage her
time. Manage her time. Zarządzać czasem, zarządzać czymś to jest manage something. Nie wstawiamy tam żadnego if, with, nie stawiamy tam żadnego of, nic, po prostu mamy manage i mamy co, kto, czego i tak dalej. Tak? Osoba lub rzecz. Czyli w tym przypadku B jest poprawną odpowiedzią. Sandy can't manage her time properly. She's so disorganized. Thank you so much for all the hearts. Thank you. Okay. Next one. If I, something you, I, something, scrolling on your phone and spend more time with your family. If I were you, I have stopped scrolling on your phone. If I were you, I would stop scrolling on your phone. See, if I were you, I was stopped scrolling on your phone. Agnieszka was first. Who else? Monika is another one. And Anna, very good, very good. Well done. Kondycjonale są zawsze trochę trudne, szczególnie jak zaczniemy je mieszać, ale widzę, że Wy sobie super radzicie z kondycjonalami, także tutaj chyba nie ma większych problemów. I Paw, Marzena, Barbara, excellent. Yes, so B is the correct answer. If I were you, I would stop scrolling on your phone and spend more time with your family. Perfect, perfect. Next one. Documentaries can broaden your horizons, broadened your horizons, broaden your horizons. Broaden your horizons, broaden it, your horizons, or broaden your horizons. What do you think? Agnieszka? Okay, Pav. Wow, you guys rock today. You are doing so well. Monika, if this was a test, you would get A plus, as they say. So, piątka z plusem. Broaden your horizons. Yes, that's the correct answer. Documentaries can broaden your horizons. Perfect. Excellent. Well done. And the last one. If you read more books, you would be smarter. If you read more books, you have been smarter. If you read more books, you was being smarter. Okay, I can see Barbara, I think Katarzyna was first, also Agnieszka, Monika, now Katarzyna is okay. So, well done, that's very easy peasy. Anna as well. If you read more books, you would be smarter. If you read more books, you would be smarter. Okay, czekajcie, bo teraz przyszło mi do głowy takie zdanie i dla ambitnych, zaraz je napiszę po polsku na ekranie, zaraz je zobaczycie. Well done everyone, czyli A było poprawną odpowiedzią, ale okej. No, czekajcie, dajcie mi minutę. Okej, dobra. Zaraz Wam wyświetlę to zdanie na ekranie i jestem ciekawa, kto ułoży odpowiedź, czyli tłumaczymy na angielski to zdanie. Gdybyś czytał więcej książek w przeszłości, tak? Nie tłumaczcie tego w nawiasie, po prostu to jest, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie to umieścić w czasie, tak? Gdybyś czytał więcej książek w przeszłości, byłbyś teraz mądrzejszy. Okay? To jest wyzwanie, moi drodzy. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was ułoży to zdanie poprawnie. Okay? Dajcie znać, oczywiście piszemy w komentarzu, będziemy zaraz sprawdzać. Gdybyś czytał więcej książek w przyszłości, byłbyś teraz mądrzejszy. Okay? Piszcie, macie na ekranie to zdanie, więc nie będę na razie go wyłączać.
Przypomnę tylko, nie chcę Was trochę, a zresztą jako dodatkowy challenge, to Was trochę, to pogadam i Was trochę jakby, Jezu, nie mogę się wysłowić. Nie pozwolę Wam się skupić, przez moje gadanie. Więc piszemy w komentarzu, nawet jak nie, już pierwsze odpowiedzi. Paw, Monika i Marzena. Okej. Haha. Okej. Dobra. Aha, okej. To dobrze. Widzę Wasze odpowiedzi, wszystkie, które były. Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. Okej? Na co musimy zwrócić uwagę? Na co musimy zwrócić uwagę tutaj? Tak? Od razu może dla podpowiedzi powiem, że nie jest to drugi tryb warunkowy. I Katarzyna. Very well done. Nie jest to drugi tryb warunkowy. Nie jest to też trzeci tryb warunkowy. Tylko co to jest, moi drodzy? Jak na to popatrzymy. Pierwsza część tego zdania jest czym? Trzecim trybem. Trzecim trybem warunkowym, tak? Bo w przyszłości coś gdybamy o przeszłości. Ok? Druga część tego zdania jest czym? Drugim trybem warunkowym. Czyli to zdanie to są dwa tryby warunkowe w jednym. I na razie widzę, Mateusz nie skończył zdania, chyba że miałeś gdzieś wcześniej, chociaż nie zauważyłem, nie skończył zdania, ale to zdanie, pierwsza część jest dobra, to co napisałeś. Barbara również. I Katarzyna. Katarzyna była pierwsza, która, to pokażemy Katarzynę na ekranie. Pierwsza część jest trzecim trybem warunkowym. If you had read more books, you would be smarter now. Ok? To jest tak zwany mieszany tryb warunkowy. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie tryby. Oprócz tego, że mamy 1, 2, tam zerowy jeszcze mamy. 0, 1, 2, 3, to jeszcze możemy je pomieszać. I w tym wypadku mieszamy trzeci i drugi. Możemy też je odwrócić. You would be smarter now if you had read more books. Okay? Ale tak właśnie to wygląda. Well done, Katarzyna, to Mateusz też. Well done. I brawa dla wszystkich, którzy próbowali. I think also Joanna got it right as well. Yeah? Brawa dla tych, którzy próbowali. Próbować jest zawsze super i próbować jest zawsze dobrze i na tym się uczymy, żeby popełniać błędy, znaczy na popełnianiu błędów się uczymy, nie? Don't forget to speak. Jak zawsze przypominam Wam, żeby nie zapominać mówić. Tak? Dzisiejsza lekcja jest bardzo fajnym tematem, uważam, że tematem, który poruszany jest i po polsku, jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi w przeróżnych kontekstach i w przeróżnych momentach, mówimy o tym, że za dużo czasu spędzamy jednak na naszych telefonach i na przed telewizorami, przed ekranami generalnie, tak? Więc to jest super temat, który bardzo się przydaje. Polecam oczywiście, jak zawsze, ułożyć sobie wypowiedź, pogadać z kimś na ten temat, z nauczycielem zagadać na przykład, ile czasu spędzasz na telefonie dziennie, tak? Bardzo, bardzo dobra taka zajawka do dłuższej konwersacji na temat, czy to w ogóle ma sens. Tak jak tutaj chyba Monika mówiła, że spędza dużo czasu na telefonie, ale dużą porcję z tego spędza rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności. Czy to jest do końca dobre, czy złe? Można też sobie porozmawiać i ze znajomym, czy z nauczycielem, czy wiecie, z obcą osobą na ulicy, jak macie taką możliwość.
Okay, so now it's your turn. What will you do instead of scrolling on your phone today? Okay, so we talked about these 30 minutes. Okay, there was a mention there. Trade your 30 minutes of scrolling for something else. So what will you do today instead of scrolling on your phone? If you can use the advice that I give you, but also you can just say something else, right? For example, instead of scrolling on my phone today, I will go and exercise outside. Okay? I think that's a very good way of spending my time. Maybe some of you will go to the gym. Maybe some of you will go for a run. I think Marzena today went jogging. That's already doing something else than scrolling on your phone. Maybe some of you will read a book today. Maybe you normally don't have time. And maybe you will learn English. I hope that you will learn English today. Maybe you have a lesson today with your teacher, right? So let me know in the comments, what will you do today? Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, że webinar Happy Hour jest jutro o 19:00 i tu będziemy ćwiczyć 4 czasy, które musicie znać, aby porozumiewać się po angielsku. Bardzo, bardzo dużo Wam tutaj daje wartości. Naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy otrzymujecie w tym webinarze. Jako osoby początkujące to tak sobie wyrobicie te 4 czasy, że po prostu mucha nie siada. Jak już przerobicie wszystkie materiały, które Wam dam, przyjdziecie na webinar, odrobicie pracę domową, to będziecie mieli te 4 czasy naprawdę w jednym paluszku. Obiecuję. Do tego jeszcze, tak jak mówiłam, jest ta lista czasowników nieregularnych, które naprawdę są super, fajnie są, świetnie są rozłożone w taki sposób, że jak sobie je w ten sposób zapamiętacie, to naprawdę utknie Wam to w głowie. Znowu zostawiam Wam link do zapisów. Marzena says, I will be learning English, taking bath, feeding horses and shopping. Lovely day, Marzena. Lovely day. Taking a bath. You know what? I don't have a bath in my home, here in my flat. And I have only a shower and I miss having a bath. Oh my gosh, I love it so much. In the body shop, in the cosmetic shop, in the body shop, they have like these round, it's called a bath bomb. And you put it in the bath and it smells so good. And I love the foam and everything. Oh, very jealous, Marzena. Isabella, I will do something in English, of course. I am really happy to hear that. Learning English is a very good way of spending your time instead of scrolling your phone. Very good. Listen to a podcast, do an exercise, speak to someone. Really good. Agnieszka says, I will plant the flowers if the weather allows me. Oh, lovely. I have some plants on my balcony. They're not doing that well anymore, I must say. There's something wrong. I think maybe not enough sunlight there, but I hope that they will get better. I love doing the flowers, Look at my monstera. It was so small, but now it's really big. I love it. Marzena says, with oil, salt, face mask. Yes, exactly. Maybe some good music, too. Monica, I'm going to do some exercises at home by cleaning windows. Okay, that's an exercise for sure. Very, very good workout. Barbara says, I will meet with a friend and I will show her my paintings. Beautiful, very nice, Maybe, go and meet your friends, go and talk to people. Pav says, on Saturday, a strong wind was blowing across Poland. He messed up my garden. It messed up my garden. My daughter and I will have to rebuild the structures needed to cover the vegetables. Well, nice. I'm sorry to hear that. Not very good. Probably it wasn't a happy morning to see all that.
but it's a very good way of spending your time, especially if it's your daughter path, right? It's a precious, good time that you can spend with your family. Joanna says you can think, meditate, watch street and building and fashion. Yes, of course, absolutely. You can do all these things. Amazing, guys. Amazing, really good ideas for spending your time in a different way. In a different way, more productive, a little bit better, right? I'm on holiday, but I'm in Turkey now, and I must talk. Yes, very good. Yes, Isabella, go for it. Go for it. Go and buy a kebab in English, or I don't know what else is there in Turkey. And I'm sure that you can speak a lot. And Turkish people are very friendly, and they always like to talk to you. You go and buy something, and you can bargain, right? You can go and trade, and buy something, and that's already a very good exercise in English. Numbers and things like that. Go for it, Isabella. Well done. Moi drodzy, jeszcze chciałam powiedzieć, że w OK English witamy Justynę i Magdę. Justyna mieszka w Wielkiej Brytanii od wielu, wielu lat, ale niestety nigdy nie miała się okazji. Ochotę miała, ale okazji nie miała do tego, żeby się uczyć, bo dzieci, wiecie jak to jest, dzieci, praca, dom, wszystko inne i w końcu ma teraz trochę czasu i chce uczyć się angielskiego, poprawia gramatykę, bo się dogaduje normalnie, ale trzeba popracować nad gramatyką, żeby się troszeczkę dokształcić w tym zakresie, żeby poprawić angielski, bo Justyna ma taką ambicję, żeby dostać lepszą pracę. Magda z kolei pracuje i mieszka w Polsce, jest grafikiem i w jej firmie będą przyjmować osoby z zagranicy i Magda musi zacząć mówić po angielsku. Magda jest początkującą osobą, ale to nie powstrzymało jej od tego, żeby podjąć się zajęcie z native speakerem u nas i już chyba dzisiaj ma pierwszą lekcję i mam nadzieję, że jej bardzo dobrze pójdzie. Justyna też jest w zasadzie osobą początkującą, ale obydwie rozumieją, co się do nich mówi, jak się mówi powoli. Potrafią powiedzieć, może nie jest to poprawne, ale potrafią powiedzieć, więc lekcje mogą się odbywać i z native speakerem i trzymam za Justynę i Magdę kciuki. Mam nadzieję, że sobie super poradzą i zmienią swoje życie na lepsze właśnie dzięki tym naszym zajęciom. Dobrze, moi drodzy, to co? Kończymy. Tak? Kończymy. Oczywiście jak zawsze zapraszam jeszcze raz na zajęcia, na webinar Happy Hour, który jest jutro o 19:00. Jeszcze możecie się zapisać, do jutra rana trwają zapisy. Wysyłam Wam materiały. Oczywiście macie trochę mniej czasu, żeby się przygotować na ten webinar, bo tam są linki do tego, żeby sobie obejrzeć, tam jest dosyć sporo tego. Natomiast nie musicie wszystkiego robić od razu. Możecie przyjść na webinar, posłuchać, co mam do powiedzenia, posłuchać teorii, zrobić ćwiczenia i wtedy po webinarze możecie dokończyć to, co mieliście tam wcześniej zrobić i zrobić interaktywną pracę domową, która będzie na Was czekać. Także jest to na pewno bardzo fajna rzecz, którą możecie zrobić zamiast scrollować telefonu. No i oczywiście treningi angielskiej konwersacji, moi drodzy. Czekamy na Was z moimi native'ami, z Dream Teamem, na to, aby Wam pomóc mówić po angielsku biegle i bez skrępowania. I możemy się umówić na konsultację, zbadamy Wasz angielski, doradzę Wam, przypiszę nauczyciela. Oprócz tego, bo mamy jeszcze, zapomniałam w ogóle Wam powiedzieć, ale mamy przecież Dzień Dziecka, nie? Więc polecam dokształcić się w słownictwie dotyczącym dzieci, bo to też jest fajny temat, na przykład o tym, jak mówić o dorastaniu, moi drodzy, po angielsku. Tak? O dorastaniu i o dzieciach, bo słuchajcie, dzieci to nie jest tylko baby i nie jest tylko child, ale jeszcze są inne słowa, które opisują, w jakim jest wieku dziecko. Szczególnie jak macie małe dzieci i chcecie o nich sobie porozmawiać, to tutaj polecam jeden z tych
naszych artykułów na blogu, jak mówić o dzieciach i dorastaniu po angielsku. I jest jeszcze dodatkowo angielskie idiomy związane z dziećmi. Próbuję wstawić ten link, ale coś mi tutaj nie... poszedł. Chyba powinien działać ten link. Nie wiem, dlaczego jest taki dziwny, z jakimiś procentami, nie wiem, o co chodzi w tym linku. W każdym razie mam nadzieję, że działa. I to są idiomy związane z dziećmi. Ich nie jest dużo, ale też są, wydaje mi się, że są przydatne, interesujące. Można i są dosyć często używane w rozmowie, bo to nie jest tak, że to są jakieś tam randomowe rzeczy, ale to są idiomy, które usłyszycie na pewno w rozmowach. Polecam Wam te 2 posty i to by było Izabela. Okay, rub it in, okay. You go to the pool. All right, I'm gonna stay here and I'm just gonna work. No, you enjoy your holiday, Izabela. Okay, guys, so thank you so much. Next week, moi drodzy, w następnym tygodniu nie mamy naszego śniadania. Ja jestem na wakacjach, jadę na Azory. Izabela, ja też będę na wakacjach. Jadę na 5 dni dosłownie wyjeżdżam, także nie będzie śniadania w następnym tygodniu, ale już wracam i później już nie mam żadnych wakacji, więc powinno być z powrotem back to normal, chociaż nigdy nie wiadomo, ale tak mi się wydaje, że będzie back to normal. Także w następnym tygodniu nie ma w ogóle live'a. No, don't worry, I was joking, don't worry, Izabela. Więc nie będzie śniadania, ale oczywiście polecam Wam YouTube'a, polecam Wam grupę Angielska Konwersacja, polecam Wam nasze materiały, które możecie znaleźć i na Instagramie, i na Facebooku i możecie cały czas mielić, powtarzać i przyjść za 2 tygodnie na kolejne śniadanie. Thank you, happy birthday. Thank you so much, Agnieszka. Thank you. Monica, have fun, Joanna. Thank you, I will. Have a nice holiday. Isabella says, of course, I will try to have a beautiful holiday. Thank you so much, everyone. Have a great day. Have a great week ahead. Enjoy it. Enjoy your time. And see you in 2 weeks. Bye bye.